pracy nad naszym globalnym wyzwaniem klimatycznym nadużywamy słowa innowacja. Ono jest wszędzie i od jakiegoś czasu zastanawiam się, jakie myślenie o innowacjach rzeczywiście może nam przynieść zmianę. Jakie warunki musimy stworzyć, żeby te innowacje mogły się pojawić i jaka definicja powinna za nim stać, żebyśmy naprawdę mogli osiągnąć zmianę, o którą nam chodzi. Bardzo często słyszę, że Polska jest w ogonie Europy, jeśli chodzi o innowacje. I to jest jakieś takie doświadczenie, właściwie nie doświadczenie, taki statement, który mi się w ogóle nie rymuje z tym, co ja widzę i to od wielu, wielu lat. Pamiętam, jak byłam mała, a ja byłam mała w latach 80. i jeździłam z rodzicami w Sudety na wiele miesięcy, bo moi rodzice są tłumaczami, więc zabierali maszynę do pisania i tam siedzieliśmy całymi miesiącami. Był taki pan Jan, który był ważnym panem w PGR-ze i pędził bimber i przychodził do mojego wujka, który jest architektem i prosił, żeby wujek projektował dla niego etykiety do tego bimbru. I mówił tylko, ja bardzo proszę, żeby one były takie erotyczne, bo erotyczne lepiej schodzą. No i w zamian za to mój wujek dostawał od niego szynkę, którą ja mogłam dzięki temu jeść. I tak sobie myślałam często, że takie społeczeństwo, które się potrafi tak zorganizować, to ono nie może nie być innowacyjne. To jest tyle innowacji w całej tej historii, jak oni się dogadali, jak zmapowali swoje kompetencje, jak bezgotówkowo dokonali pewnej wymiany, która była wszystkim potrzebna. To mi się jakoś kompletnie nie rymuje i nie wierzę, że od lat 80. my tego już nie potrafimy. Myślę, że kłopot polega oczywiście, jak często bywa w tego typu sytuacjach, na definicji. Bo jeżeli rzeczywiście definiujemy innowacje jako coś, co na przykład da się opatentować, albo innowacyjność mierzymy liczbą patentów, no to mamy kłopot, bo może rzeczywiście my ich tak dużo nie generujemy. Natomiast bardzo często czegoś, co jest niezwykle potrzebne do rozwiązania problemu społecznego i jako społeczne rozumiem też środowiskowe, tego nie da się opatentować. I to niekoniecznie dlatego, że to jest proces czy sposób robienia, ale dlatego, że moim bardzo ulubionym przykładem jest mieszanka antysmogowa, wymyślona przez zespół prowadzony przez członka Ashoki Maćka Podymę w Fundacji Łąka. Mieszanka antysmogowa to jest taka mieszanka traw i roślin, które wychwytują spaliny, smog. Można je siać na pasach zieleni pomiędzy jezdniami. No i właściwie trudno to jest opatentować, bo co to jest? Wymieszanie pokrzywy z jakąś trawą i z czymś. No to nie jest biotechnologia, no właściwie nic tam nie ma, co by się dało uchwycić w patencie. W związku z czym myślę, że duży problem w rozmowach o innowacjach polega na tym, że my używamy tego słowa zamiast innego, może bardziej oczywistego zwrotu pod tytułem nowy pomysł. I myślę, że kluczowe przy takich dużych, złożonych problemach to jest właśnie, żeby szukać nowych pomysłów. A nowe pomysły biorą się stąd, w dużej mierze, że się na nowo spojrzy na problem. Że się trochę popatrzy na ten problem inaczej niż dotychczas. I to jest trudno bardzo opatentować. Trudno jest jak uchwycić, właściwie, co tu jest nowego. Ja bardzo lubię taki przykład, który w Stanach Zjednoczonych wdraża członkini Ashoki Molly Burhans, która pracuje z Kościołem katolickim w Stanach, który w Stanach również, tak jak i w Polsce, jest dużym posiadaczem gruntów. Mają bardzo dużo ziemi. W Polsce Kościół katolicki ma około powierzchni 3,5 Warszaw, jeśli chodzi o to, ile mają ziemi. Co oznacza, że odpowiednie zarządzanie tymi gruntami może realnie wpłynąć na kwestie środowiskowe, zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w okolicy, w której oni tę ziemię mają. I Molly robi coś takiego, że zaoferowała im dostęp do satelitarnego obrazowania w taki sposób, żeby mogli zobaczyć w sposób bardziej taki oglądowy, co te ich przestrzenie robią.
gdzie są, jaką mają funkcję, gdzie na przykład dobrze by było, żeby one zostały łąką, a gdzie fajnie by było je uporządkować. I okazuje się, że dzięki połączeniu tych dwóch potencjałów, czyli technologii, która już była, wcale nie jest innowacją, satelitarne obrazowanie, i zasobu pod tytułem tereny, które są pod zarządem Kościoła, można zrobić wielką zmianę, bo nagle się okazuje, że w pewnych miejscach powietrze robi się bardziej czyste, bo w jakiś sposób się tę ziemię uprawia albo właśnie przestaje się ją w jakiś sposób zarządzać. Inne spojrzenie, i to jest takie połączenie po prostu jakichś dwóch rzeczy, no trudno jest, a to jest innowacja, tego nikt nie robi. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy to zrobili w Polsce. To jest naprawdę duży, duży wpływ. Innym sposobem jest takie spojrzenie, Desmond Tutu mówił, że jak tak wyławiamy ludzi, którzy toną w rzece, to w którymś momencie część ekipy musi dalej ich wyławiać, ale ktoś powinien udać się w górę rzeki, żeby sprawdzić, dlaczego oni tam wpadają. Jak to się dzieje, że oni tam wpadają. I myślę, że to jest strasznie ważne spojrzenie na problem, którego często nam brakuje. To jest spojrzenie na to, jak my się w ogóle znaleźliśmy w tym miejscu. Takim przykładem, który bardzo lubię, jest na przykład członek Ashoki z Hiszpanii, Oriol Vialta, który zorganizował w tej chwili już globalną społeczność osób, które zarządzają terenami leśnymi, terenami, które do nich przylegają, w taki sposób, żeby przeciwdziałać pożarom. Oczywiście nie znaczy, że nie należy ich gasić, jak one się dzieją, ale równie ważne jest to, żeby się zastanowić, czy to, co my robimy z lasami, uniemożliwia albo zmniejsza ryzyko wybuchnięcia pożaru. To są dwa typy podejścia, które trochę pokazują bardzo ważną prawidłowość. Każdy problem, i dotyczy to również problemów związanych ze zmianami klimatu, jest napędzany przez jakiś system. Czy to jest właśnie sposób zarządzania ziemią, czy to jest system prawny, to trzeba zdiagnozować, bo to jest tam na górze rzeki. I zazwyczaj ten system, w sercu tego źle działającego systemu jest jakiś światopogląd, jakieś przekonanie. Ludzie coś uważają, że się nie da, że zawsze tak robiliśmy, że po co. I kluczowym źródłem innowacji, moim zdaniem, rozumianych jako nowe pomysły na rozwiązywanie problemów, jest próba zrobienia pewnej rysy w tym światopoglądzie. Powiedzenia, a może tak. I nagle się okazuje, że może być tak, że te nowe pomysły wychodzą po prostu z tego, że my zaczynamy ze sobą rozmawiać inaczej niż rozmawialiśmy dotychczas, albo w innych grupach niż rozmawialiśmy dotychczas. I z tego wychodzą fantastyczne, bardzo proste i wcale niedrogie pomysły. To jest na przykład coś, co się dzieje w Rybniku, gdzie podstawową zasadą jest rozmawianie, dialog, słuchanie się wzajemnie. Nagle się okazuje, że pewne rozwiązania po prostu były, tylko ich nie widzieliśmy.